Cześć, witajcie, witam Was w pięknym dębowo-lipowo-grabowym lesie. Liściastym. To jest rzadkość w naszym kraju, dlatego tak to podkreślam. Niestety przewaga sosen jest widoczna. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że w lasach sosnowych jest mniej kleszczy faktycznie. Tam w tym kwaśnym środowisku się nie odnajdują. No ale minus jest taki, że tutaj fauna żyje i to dosłownie. Komary latają, chociaż i tak spsikałem się tą najmocniejszą muggą. Słuchajcie, dzisiaj jak widzicie plecak bardzo kompaktowy. Co prawda jest karimata, ale biwaku nie będzie jako takiego. Chciałbym przetestować pewną sztuczkę survivalową, która mi nie wyszła kilka razy przed najbliższym wyjazdem do Szwecji. Plany na lato są bardzo ambitne. Ostatnio dużo się u mnie dzieje, więc mogę sobie pozwolić tylko na takie wyjście do lasu. Nie na długo, co prawda, no ale lepsze to niż nic. Też nie chcę zostawić Was bez materiału, ale o tym może opowiem trochę później, co się wydarzyło. Do konkretów przechodząc, mam zamiar zrobić wędkę, taką survivalową, więc nie będzie to żaden patyk, nic takiego. Chcę zrobić coś konkretnego na spinning. Także tutaj mam taką gałąź grabową bodajże. Naprawdę nie potrzebuję dużo, jej fragment powinien mi w zupełności wystarczyć. Także zrelaksujcie się razem ze mną. Każdej chwili oddechu w tygodniu potrzebuję. Jak już się pewnie niektórzy z Was domyślają, jestem na stawach rybnych, gdzie można łowić legalnie i przede wszystkim jest to miejscówka sprawdzona. Ja nie oszukuję Was, łowienie ryb to nie jest moja mocna strona. Dużo osób mnie pytała zresztą, dlaczego tego nie robię, przecież to jest taka świetna rozrywka. No cóż, co kto lubi. Ja w każdym razie mam zamiar przygotować wędkę taką survivalową. Jak dobrze wiecie, często noszę ze sobą takie pudełeczko przydasi. No i w tych przydasiach jest właśnie żyłka z haczykiem. Jak widzicie, haczyk nie byle jaki, bo spinningowy. No i mam zamiar to nawinąć na ten kawałek drewna, zarzucać i praktycznie robić to samo, co ze zwykłą wędką z kołowrotkiem. No tylko nie mam wędki z kołowrotkiem. W taki sposób mam zamiar łowić ryby, będąc w Skandynawii, więc chcę ten sposób przetestować. Tą rybkę oczywiście, jeśli jakąś złowię, to sobie dzisiaj przetestujemy. Z tego co słyszałem, jest tutaj sporo pstrągów, więc mam nadzieję, że chociaż jednego uda mi się wyłapać. No i cóż, idę na łatwiznę, wiem o tym, ale przynajmniej mogę zrobić coś legalnie. No i mam pewność jakąś tam, że cokolwiek mogę tu złapać. Od razu na wstępie powiem, dajcie znać, co robię źle, bo moje doświadczenie wędkarskie jest naprawdę nikłe i niewiele w życiu złowiłem, więc jeśli robię tutaj jakieś kardynalne błędy, mówcie, poprawcie, jak usprawnić ten mój cały proces. Tak jak już wspominałem, fizyka kwantowa to nie jest. Na kawałek drewna nawijam żyłkę. Przymocuję ją też tak, żeby mi tutaj nie spadła, nie zsunęła się, no bo tak może być. Jak się rozwinie do końca, może być problem. Jak widzicie, taką metodą właśnie będę zarówno zwijał żyłkę, jak i rozwijał. Ale czy pstrąga się łapie w ten sposób? Tego też nie wiem, więc zobaczymy, to naprawdę może się wszystko stać. Ale widzę, że ryb pływa sporo, więc nadzieja jest. Jak coś, to jeszcze mogę zawsze tutaj ekspertów dopytać.
Nie ukrywam, że zaczynam odczuwać drobną frustrację. Ta moja metoda najwidoczniej nie działa. Sprawdzę w internecie, to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że po prostu pójdę kogoś zapytać. Bo te ryby niemalże tutaj wyskakują z wody. No ja od 15 minut rzucam. W swoim pudełku mam małe haczyki, no ale nie jest to nic na pewno godnego uwagi. Dowiedziałem się, że pstrąga to na kukurydzę. Kukurydzy nie mam, więc zaraz będę musiał się zapożyczyć na ziarenko. Ale mam haczyk zwykły. Spławik też zaraz skombinuję, więc myślę, że taką metodą byle jakąś coś nam się uda zrobić. Dobra, tylko jak zrobić spławik? Może z gałęzi. Zaraz coś wymyślę. Chcę, żeby to była metoda w miarę survivalowa, bo kukurydza survivalowa nie będzie, ale myślę, że na to można przymknąć oko. To jest takie kombinatorstwo testowe, żeby zobaczyć, co tutaj ma w ogóle prawo bytu, bo dużo z Was oczekiwało, kiedy pójdę na te ryby. No i jestem. Może to nie jest wersja, na jaką czekaliście, ale lepsza taka niż żadna. No i przynajmniej mam szansę na złowienie czegokolwiek, chociaż jak widać marną. Mam moją gałązkę, mam moją nieudaną wędkę, więc ją sobie odplączę z takim nawiasem, żeby coś z tego jeszcze można było zrobić w przyszłości. Może jest mały, ale przynajmniej się skrzywił. Mam nadzieję, że go nie złamię. Mam nadzieję, że się nie zerwie. Pewnie osoby, które wędkują, patrzą na mnie jak na dziecko we mgle zagubione. Ale słusznie, tak też się czuję. Uprzejmy sąsiad nam użyczył kukurydzę. No i spróbujemy zrobić konkurencję w takim razie. Dobra, słuchajcie, wygląda to byle jak, ale jakoś. Czy nasz survivalowy spławik zadziała? Nie wiem, ale się dowiem. Tutaj na pewno warunki są dużo łatwiejsze niż na wodach otwartych, więc problemów też jakichś wielkich nie powinno być. Jak widzicie, to jest mój spławik, który nie będzie działał. Ja wiem, tu nie ma nawet obciążnika. Ja nie wiem, co ja robię, ale to jest takie kombinatorstwo. Może coś się uda. Pstrąg złowiony, więc pakujemy się i lecimy do lasu przygotować obiad. A więc połów zakończony sukcesem, jak widzieliście. Moja poprzednia miejscówka biwakowa, no cóż, nieco się zmieniła. Zazieleniło się przede wszystkim. Sporo jest też komarów, więc ja tutaj po pierwsze potrzebuję repelentu, bo bez tego będzie ciężko przeżyć. A po drugie ogniska. Chociaż wczoraj lało cały dzień, to mam nadzieję, że coś mi się tutaj uda znaleźć do rozpałki. No las latem jest wyjątkowo zielony, musicie przyznać, nawet takie szare burę knieje, jak się zazielenią, to jest coś niesamowitego. Jest to też prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, no ale ostatni wypad do lasu w przeciągu najbliższych tygodni. Jak dla mnie jest już za dużo robactwa, jest za ciepło na takie klasyczne biwaki, dlatego też dzisiaj nie przyszedłem na noc. Nie będę was zagadywał na śmierć, chociaż mógłbym. Swoimi dygresjami zabiorę się za przygotowanie ogniska, jak już będzie płonąć, oprawię rybę, no i troszeczkę sobie pogadam do was, bo faktycznie parę rzeczy przydałoby się wyjaśnić. Ale na ten moment do roboty.
Na te wakacje mam sporo ambitnych planów. Na takie przygody warto się przygotować zawczas, tak jak ja mam w zwyczaju robić. Więc zanim wyruszę na kolejną zagraniczną przygodę, chciałbym Wam przedstawić Saily. Jest to aplikacja eSIM, która w łatwy sposób pozwala Wam zakupić pakiet danych na duży czas przed wyjazdem. Następnie wybieram swój sezonowy pakiet, no i oczywiście wpisuję kod biwakowy, żeby zgarnąć 15% zniżki. No i co ważne, w tej aplikacji aktywujemy pakiet wtedy, kiedy jest nam faktycznie potrzebny. Zatem nic mi nie przepada, mogę teraz sobie na spokojnie zrobić zakup, zaplanować podróż i dopiero na lotnisku w danym kraju pakiet aktywować. Tym samym omijamy wszelkie kolejki i kłopoty z kupowaniem karty SIM na miejscu. Z Saily korzystałem chociażby przy ostatnim wyjeździe ze Szwecji i dzięki temu mogłem Wam sprawnie relacjonować swój wyjazd. Ale jest to też kwestia bezpieczeństwa, bo dzięki Saily mogę sprawdzić prognozę pogody czy szlak, który mnie interesuje. Zatem zapraszam pod link saily.com/biwakowy, za pośrednictwem którego możecie skorzystać z kodu zniżkowego, a jeśli Wasze plany wyjazdowe się zmienią, to spokojnie macie 30 dni na zgłoszenie prośby o zwrot kosztów. Dziękuję za uwagę, to koniec fragmentu sponsorowanego. Miłego oglądania dalej. Survivalem, ale nie oszukujmy się, zapalniczka i smolna szczapka to jest najbardziej praktyczny sposób na rozpalenie ognia. Polecam sobie właśnie zrobić zapas drewna żywicznego, położyć na papierze do pieczenia na grzejniku, czy po prostu odłożyć, żeby wyschło, żeby naprawdę świetnie się paliło. Taka rozpałka jest o tyle fajna, że po prostu nie zaśmierdnie Wam plecak. Drewno żywiczne nawet ładnie pachnie, można by powiedzieć, więc ma jakieś dodatkowe walory. No jak zabierzecie sobie taką małą kosteczkę, taki słupek, to Wam na spokojnie wystarczy do bezproblemowego rozpalenia ognia. Żadna ropa się nie wyleje gdzieś tam w plecaku, nie pobrudzi rzeczy i nie zasmrodzi. No i macie bardzo łatwe ognisko do rozpalenia dzięki temu. Możecie popełnić błędów ile chcecie, bo taka pochodnia, można by powiedzieć, będzie się palić naprawdę długo. No i jako, że zamierzam upiec rybę na ognisku, postaram się teraz dokładać już tylko drewno liściaste. No i właśnie, co takiego się u mnie ostatnio działo, co jest w sumie zarówno istotne dla Was, jak i dla mnie. Otóż komputer, na którym pracowałem, padł. A tak dokładniej 2 dyski SSD. No ale przyznaję się bez bicia, nie wszystko miałem zapisane gdzieś jeszcze. Nie miałem kopii niektórych plików, dlatego sporo ważnych dla mnie rzeczy straciłem. Byłem u informatyka i to takiego sprawdzonego i wiem, że po prostu te dyski SSD są uszkodzone. Czy tam jest błąd logiczny, czy coś z kością nie gra, czy trzeba coś lutować, no nie wiem, ja się nie znam. Informatyk powiedział, że on też tego nie ogarnie, to już trzeba iść do specjalistów i to takich naprawdę konkretnych. Wiadomo, z dyskami SSD to jest też tak, że no nie zawsze te dane da się odzyskać. Dlatego teraz działam na nowym sprzęcie. Jeśli są jakieś błędy w montażu z tego filmu, to wybaczcie, ale mam zarówno nowy program, jak i nowy komputer. Co prawda obie te opcje są zastępcze, bo nową stację roboczą zamierzam kupić jakoś na dniach. No ale to wszystko w połączeniu z sesją na uczelni dało mieszankę może nie wybuchową, no ale nic przyjemnego na pewno to nie jest. Więc jak macie jakichś specjalistów gdzieś w okolicach Warszawy, którzy znają się na odzyskiwaniu danych z naprawdę konkretnie uszkodzonych dysków SSD, to chętnie wysłucham w komentarzach. Tak samo z laptopami do montowania. Jeśli mam tu jakichś innych filmowców i polecacie coś konkretnego, jakiś mocny sprzęt, który mi trochę posłuży, to też chętnie wysłucham. I to chyba byłoby na tyle z tych mniej przyjemnych informacji. No zdarza się. O ironii, tego samego dnia miałem przerzucić pliki z dysku
na dysk zewnętrzny. Już miałem go przygotowanego, no ale niestety spóźniłem się o te parę godzin. No i właśnie między innymi dlatego potrzebowałem takiego wyjścia do lasu na parę godzin. Połowić rybki, uspokoić się. Trochę z wami pogadać, podzielić się tym, co się dzieje. Film może troszeczkę inny niż te ostatnio, które były nawet, powiedziałbym, że dynamiczne dość. Ale chwila oddechu się przyda, na pewno się przyda, nam wszystkim. Będę kończył tutaj fizjologię, czy tam filozofię. Czas się wziąć za konkretne czynności. Widzę, że to ognisko troszeczkę obumiera, jednak drewno liściaste, szczególnie to wilgotne z ziemi, najlepsze do palenia nie jest. Wędka biwakowa, no, sprawdziła się, możecie ocenić. Liczę, że sekcja komentarzy będzie wypełniona przede wszystkim radami. Hejtem trochę też, wiadomo, nigdy nie zaszkodzi. A tak zupełnie serio, liczę na konstruktywną krytykę, bo faktycznie fajnie byłoby tą wiedzę zgromadzić. Na pewno jakieś tam osoby z was przynajmniej, niewielka część łowiła w Szwecji czy to w Norwegii i na jakieś podpowiedzi mogę liczyć. Proces patroszenia pozwoliłem zostawić dla siebie. Teraz tylko rybkę trzeba przemyć, i naszykować grill od razu. Nie będę je trzymał tutaj. No i grill, który zna zapewne większość z moich widzów, przynajmniej tych stałych. Czyli taka kratka wyrwana w Lidlu chyba za jakieś 2 dychy. Myślałem, czy nie przygotować ryby na kiju, ale wydaje mi się, że prędzej by mi spadła, aniżeli się dobrze przyrządziła. Pomysłów mam kilka w sumie na upieczenie tej ryby. Na początek to przydałoby się jej jednak nie spalić. Mam też folię aluminiową. Dużo osób mi mówiło, żebym ziemniaki przed wrzuceniem do żaru owinął w folię. Dużo osób mi też mówiło, żebym tego nie robił, bo to niezdrowe. Ja ostatecznie nie wiem, która wersja jest prawdziwa. Dzisiaj sprawdzimy, czy będą smaczne. No bo czy zdrowe, to w sumie ciężko będzie ocenić. Rybka się spiekła aż nadto, więc ja muszę tutaj z tym ogniem uważać. Trochę się zagapiłem. No i właśnie, przydałoby się rybę też doprawić. I tym samym chciałbym wam pokazać przyprawnik, jaki otrzymałem od mojego patrona z Belgii. Pozdrawiam cię, Bartku, serdecznie z tego miejsca. Jest to naprawdę genialna rzecz. Raz, że w pokrowcu, a dwa, że te słoiczki są ze sobą zakręcane. Więc nawet jak tego pokrowca nie mam, to wszystko się ze sobą trzyma. Zrobimy sobie kilka próbek tych ziemniaków, bo czemu nie? Mam różne przyprawy. To raz. A dwa, że pomyślałem, że niektóre ziemniaki w sumie nie zaszkodziłoby polać oliwą, bo zgrabną fioleczkę również mam.
Parę ziemniaków oczywiście musiałem poświęcić i wrzucić tak po prostu do żaru, żeby była grupa porównawcza. Chcę, żeby ten test był jak najbardziej wiarygodny, rzecz jasna, bo to nie jest błaha sprawa, to nie jest kwestia byle kartofli z ogniska przecież. No, rybka już się upiekła, zdjąłem ją jakiś czas temu. Co prawda mogłem połączyć wrzucenie ziemniaków razem z upieczeniem ryby. Nie pomyślałem o tym, myślałem też, że ryba się będzie dużo dłużej piekła. Wrzucimy ją w takim razie na chwilkę do żaru, żeby się podgrzała, złapała temperatury. Skrytykujcie mnie śmiało za tą rozpuszczalną kawę, ale niedługo kończy się jej data ważności. A jest to kawa z Francji, z mojego pobytu w Alpach, więc jeśli nie widzieliście filmu i tego okrążenia najwyższego szczytu naszego starego kontynentu, no to zapraszam do nadrobienia. Materiał zacny, bo prawie 2 godziny trwa. No ale tam takiego spokoju i takiego luzu jak tutaj nie znajdziecie. Codziennie 40 km, 2000 metrów przewyższeń albo i więcej. To nie w kij dmuchał. Zobaczmy jak tam ziemniaki, czy one są gotowe, to jest dobre pytanie. Na pewno część z nich tak, a na pewno część nie. Ale gadam teraz, byle gadać. Niewątpliwym plusem takich ziemniaków z folii jest to, że nie są spalone aż tak. Powiedziałbym, że nawet ładnie wyglądają. Ale ziemniaki to jest, że tak powiem, danie poboczne. Rybka. Spróbujmy rybki. Chyba taki pierwszy catch and cook w moim wykonaniu. Przynajmniej na kanale. Już nie ukrywam, ryby łowiłem kiedyś. Aczkolwiek nie jestem fanem tego rodzaju spędzania czasu, bo bardzo często te ryby trzeba wypuszczać. Albo są młode, albo po prostu złapie się coś, czego się nie lubi. No tutaj takiej możliwości nie było ze względu na zarybienie. Oj, ależ to jest soczysta rybka. Powiem wam, że taka pierwszej świeżości, no bo od czasu złowienia do czasu upieczenia nie minęła pewnie nawet godzina. Jeszcze ją doprawię od zewnątrz. Co prawda mogłem ją naciąć, ale nie chciałem, żeby straciła tą soczystość, bo wydaje mi się, że mogłoby się tak stać właśnie. Tutaj mam mieszankę przypraw niemalże idealną do ryby. Zioła, troszeczkę skórki z cytryny, pieprz. Naprawdę jedna z lepszych rzeczy, jakie ostatnio zrobiłem na biwakach. Muszę wam przyznać, że te ziemniaki z folii faktycznie są niezłe. Na ile zdrowe, tak jak mówię, nie jestem tego pewien. Ale upiekły się wyśmienicie. Nie są aż tak wysuszone, no bo te z żaru często, gęsto jednak troszeczkę się przepiekają, no nie ma co.
Tak naprawdę jeśli chcielibyśmy zrobić idealne ziemniaki z ogniska, to trzeba by je wrzucić do popiołu, a nie do żaru. One w popiele się pieką najlepiej, bo tam temperatura jest niska, no ale na tyle wysoka, żeby upiec ziemniaka i jeszcze oddaje aromat ogniska. A ryba, no cóż, za mną połowa, ości trochę jest, ale smak i to jak jest soczysta, po prostu bajka. Tego nie dostaniecie w sklepie. Chyba wiem, który ziemniak był z tłuszczem. Obstawiałem, że tak też się stanie. Po prostu tłuszcz się spalił. Swoją drogą, taka mała deseczka to jest naprawdę genialna rzecz. Ja się dziwię, że wcześniej nie brałem jej na biwaki. Zrobiła ją Natalka i powiem wam, że naprawdę się sprawdza. Bardzo fajna rzecz, żeby coś czasem pokroić, przytrzymać, położyć, żeby nie brudzić w ściółce. Nie polecam dodawać oliwy, a tym bardziej masła do folii bezpośrednio. Tak jak myślałem, spaliło się to doszczętnie. Więc ta zdrowotność tutaj jeszcze bardziej spada. A, no i taka kolejna dygresja. Nożyk za 5 zł. Ostatnio pokazywałem na filmie nóż z marketu budowlanego za 15 i mówiłem, że jest za 5, tam później się poprawiłem, ale to jest ten nóż za 5 zł. One się różnią od siebie jedynie rodzajem stali i ten jest ze stali węglowej, a tamten z nierdzewnej, więc tak naprawdę różnica jest niewielka w stosunku do tego, w jaka jest w cenie, no bo ten nóż jest 3 razy tańszy, a znam ludzi, którzy za stal węglową byliby w stanie jeszcze dopłacić. Jeśli chodzi o resztki, które zostają z posiłku, to ja zawsze w ten sam sposób je utylizuję. Jeśli są to oczywiście resztki organiczne, po prostu wrzucam do ogniska, żeby tu nie ściągać jakichś niepotrzebnych zwierzaków, żeby one się nie musiały martwić, żebym ja się nie musiał martwić ich pobytem. No co prawda nie zostaje tu na noc, ale uważam, że jest to dobry zwyczaj. Po prostu spalić i mieć spokój. Nie ukrywam, że ten krótki biwak już zbliża się ku końcowi. Nie wiem, jaki wyjdzie film, totalnie nie mam pojęcia, jaka to może być długość. Tak jak wcześniej wspominałem, no sytuacja z komputerem i ogólnie... ale kadr. Czasu mam teraz naprawdę niewiele i jeszcze ta sytuacja z komputerem tylko dołożyła do pieca, więc to jest maks moich możliwości. Ale spokojnie, następny film mam nadzieję, że już będzie nagrany w normalnych warunkach, przede wszystkim zmontowany w normalnych warunkach. No i jaki laptop do montowania polecacie, jeśli jest tutaj jakaś grupa osób, które działają w branży, chętnie wysłucham. No ja sobie pozwolę za tą ścianą dymu skosztować kawy. Tak myślałem. Słaba. Wybaczcie, ale wszedłem. Wow. Nie no, chyba muszę... Nie wiem, czy psuć kadr, czy nie. W każdym razie wiewiórki latają dosłownie 4-5 metrów ode mnie. Ganiają się wesoło. Wszedłem chyba w taką symbiozę już z lasem, że zwierzęta tutaj ze mną się zakolegowały.
Po raz 5 muszę zmienić kadr, bo dym żyć nie daje. No i na deser. Powiem Wam, że deser przygotowany odgórnie przez Natalkę. Estetycznie troszkę straciły drożdżówki na mocy, ale są to drożdżówki z rabarbarem i wyszły jej naprawdę genialne. Ale dobra ta kawa. Dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, jak się podobał taki film, luźniejszy na pewno niż ostatnie produkcje. Czy chcielibyście zobaczyć więcej takich aspektów kulinarnych, gdzie na te kulinaria muszę trochę zapracować. Niewiele, znając odpowiednie metody, ale jednak trochę pracy trzeba włożyć i wysiłku. Cóż, no ja przede wszystkim dziękuję Wam za obecność, za uwagę, na dobre i na złe. No i dziękuję przede wszystkim patronom, bo to właśnie dzięki Wam to jest moja praca. Szykuję już kolejne spotkanie. Poprzednie, jeśli jesteście ciekawi ogólnie jak wyglądało, no to zapraszam. Link w opisie do moich mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, gdzie no chociażby o tej awarii też trochę więcej napisałem. Ogólnie piszę więcej o aktualnościach. Także być może kolejne spotkanie z patronami to będzie już taki biwak z prawdziwego zdarzenia. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Jeśli chcielibyście zakupić taką super fajną, oddychającą, najlepszą na świecie, wyprodukowaną w 100% w Polsce koszulkę, moją, to link jest w opisie, tak samo z naszywką. Także to byłoby na tyle. Nie wiem w sumie jak zakończyć ten odcinek. Pierwszy raz tak mowę mi odjęło. Cóż, w takim razie raz jeszcze dziękuję i raz jeszcze do zobaczenia w następną niedzielę. Znaczy następną. O, na pewno wiecie, kiedy są premiery. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.